Cześć, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelerskiego tankmodels.pl. Witam Was i o zdrowie się pytam. U mnie wszystko w porządku, u Was mam nadzieję, że też. Jak widzicie, bohaterem dzisiejszego unboxingu będzie kolejny model Stuga trójki w wersji AUS-G. Z tym, że uwaga, to będzie kwietniowa produkcja. Osoby, które widziały poprzednie unboxingi Stuga trójki G, czyli tej finalnej wersji, wiedzą o tym, że do tej pory MiniArt, który jest wydawcą właśnie modeli w skali 1,72, do tej pory mieliśmy kalendarzową, proszę bardzo, luty, marzec, no i mamy teraz kwiecień. Co prawda mamy maj w tej chwili i w maju omawiamy produkcję kwietniową w fabryce Alket Stugów. Na podwoziu oczywiście Panzer III Aus M. Jak zapewne widzicie, już mamy tutaj fartuchy, które zostały dodane właśnie do Stugów i zobaczymy mniej więcej, jakie są różnice. Teraz otworzę pudełko. Model jest w ogóle zapakowany tak. Miękka góra i bardzo mocne, sztywne pudełko kartonowe, które zapewne będzie przez wielu modelarzy wykorzystane do innych celów. I proszę bardzo, tu mamy instrukcję do produkcji kwietniowej Stugów. I co znajdziemy? Jakie możliwości malowania? No tutaj mamy to rusztowanie całe właśnie do bocznych osłon, fartuchów. I co ciekawego mamy, jeżeli chodzi o malowania? To jest dość istotna sprawa. Przynajmniej dla wielu osób, które oglądały właśnie poprzednie unboxingi i sklejają Stugi. Tu mamy pierwsze malowanie z Finlandii z 1944 roku. Drugie malowanie dwubarwne jest z frontu wschodniego z lata 1943 roku. I tutaj już możemy użyć właśnie bocznych osłon. Tutaj mamy wykazane w instrukcji elementy, jakie się znajdują. Kolejne etapy sklejania tego modelu. Ja jestem osobiście zachwycony tym modelem. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o detal, jest on niesamowity. Jeżeli chodzi o składanie, to daje nie 100% idealne składania, tylko 95% ze względu na koła. Tu mamy gotowy model w 3D, który ma też właśnie listę kolorów, jakich sobie możemy użyć. I kolejne malowania. Front wschodni, jesień 43 rok. Następnie mamy też front wschodni, 43 rok. Tak, tu mamy jednobarwne malowanie, jedynie lufa ma takie paski naniesione jakby kamuflażu, tak? A jeżeli chodzi tutaj o wschodni front, kolejne malowanie, no to mamy tutaj trójbarwne malowanie, czyli na ten standardowy piaskowy kolor dodany jest zielony i brązowe ciapki. I tutaj, to jest, powiem Wam, dość ciekawe malowanie, dwubarwne, ponieważ jest to operacja Margarete i to są Węgry, marzec 44 rok. Powiem Wam, że wersja fińska, to malowanie wersji fińskiej mi się podobało, czyli to pierwsze jednobarwne, jak i również tu jest dość ciekawe właśnie to malowanie z Węgier, już praktycznie końcówka wojny. No, jeszcze rok niby, tak, marzec 44, ale jeżeli chodzi o Węgry i część dywizji niemieckich, to praktycznie już jest finał.
I teraz sobie weźmiemy ramki, obejrzymy, czym one się różnią, te modele. Jakie różnice w ramkach są. To jest bardzo fajna sprawa. Wczoraj właśnie z kolegą rozmawiałem na ten temat i zauważył, wyhaczył jedną fajną, ciekawą rzecz. O właśnie. I teraz tak. Tu mamy pierwszy model, jaki ukazał się od mini-artu. No tu jest to strasznie pokićkane właśnie w tych pierwszym modelu z tą instrukcją, tak? Pierwszy model. Komuś się skład po prostu zwalił. Dobra. Posłuchajcie, tu mamy, o rany boskie, jaka maniana. Tu mamy tak. I sobie oglądamy. Jeżeli chodzi o podwozie, to mamy ramkę A, CE. Tutaj mamy już inną ramkę. Mamy ramkę D. To jest pierwszy model, czyli to jest luty, a tu mamy marzec, tak? Tak, tu mamy marzec, a to jest ramka, posłuchajcie, to jest instrukcja od tego kwietniowego. Czyli mamy tak, mamy ramkę, nowa ramka z tylną płytą, jest tutaj ramka D, w poprzednich mieliśmy jednakową B ramka i tutaj mamy tak samo ramkę B. I to są te same ramki. Teraz ramka C. Tu mamy C, czyli mamy już różnicę w, posłuchajcie, błotnikach. I tak samo mamy w poprzednich ramkach tu była ramka, nie, tu są, nie, dobrze, D, DB, tu jest DB, ramka DB, zgadza się. I teraz ramka BA, no i tu będzie maniana, bo tu musimy odszukać tamtej ramki, pierwszej. Tu mamy. I tu mamy BA, ramka AH, w dwóch. No mamy oczywiście teraz tak, jeżeli chodzi o ramkę z elementami plastikowymi, no to tutaj mamy AE i teraz właśnie ramka z błotnikami. Posłuchajcie, poprzednich była tak, ramka z błotnikiem DH, mieliśmy CB, inny układ zupełnie narzędzi na danym tym i tu mieliśmy DC, czyli mamy DH, DC, a tutaj mamy DB w najnowszym, mówię o tym najnowszym, tak? Jeżeli chodzi o ramkę z częściami dolnej części kadłuba, no to mamy DB i to się wszystko zgadza. Czyli mamy tak, lutowy numer, znaczy lutowego stuga, marcowego stuga, one się głównie różnią właśnie tymi ramkami, gdzie są błotniki. Pozostałe ramki są w porządku, znaczy takie same. Ale oczywiście one troszeczkę się różnią. Tu trzeba zerknąć sobie dokładnie, sklejając właśnie podczas sklejania, wyjdą nam różnice chociażby między innymi w narzędziach, jak i również oczywiście tym, co pakujemy na tył dokładnie danego modelu, czyli mówię tutaj o samym kuprze, tak? I tu sobie lukniemy właśnie jeszcze raz, czy tu są jakieś skrzynki na tył, koszy jakieś montujemy. Nie, tutaj mamy po prostu koła, zapasowe koła są montowane, następnie różnica też polega, uwaga, wersja kwietniowa już tutaj posiada wyrzutniki granatników, na przykład dymnych. I poza tym układ narzędzi jest inny. No i mamy oczywiście właśnie płyty, dodatkowe opancerzenie boczne. I ten model zupełnie będzie już troszeczkę będzie się różnił. Najwięcej różnic zmian
było w modelu marcowym, gdzie mieliśmy właśnie możliwość zamontowania też skrzyni na tyle. No i tu było też właśnie bardzo ciekawe malowanie właśnie w marcowym. Pomorze, marzec 45 rok. I mogliśmy tak zamontować koła na tyle, jak i również właśnie mogliśmy sobie dodać skrzynię. Tutaj chociażby mamy właśnie pokazaną, że dodatkowo jest właśnie skrzynia na narzędzia, chociażby na jakieś indywidualne wyposażenie, która znajdowała się pomiędzy kołami. Tutaj się różnica jest właśnie w tyle. Szkoda, że nie ma takiego rzutu z góry. W każdym razie to jest między innymi jedna z różnic. Marcowy, a tutaj widzę, nie wiem czy to nie jest przypadkiem błąd, bo tego modelu jeszcze nie sklejam, bo widzę też granatniki, przynajmniej zamontowane. Nie wiem czy to nie jest jakiś błąd w instrukcji, ale tutaj też widać właśnie granatniki, wyrzutniki granatników, jak i również montaż kół na przodzie błotników. Tutaj nie mamy tego, ewentualnie sobie sprawdzimy jeszcze raz, nie, tu jest zupełnie inne, posłuchajcie, właśnie też są granatniki, ale znowu nie mamy kół montowanych na przodzie, na lewym i prawym błotniku. Tak prezentuje się instrukcja, trzeba uważać, czy się nie pomyli. Ona jest naprawdę bardzo czytelna. Ja nie miałem żadnych problemów, na co jedynie mogę zwrócić uwagę. Zwrócę uwagę, że na przykład jak będziecie wklejać na przykład koła, montować, to one niestety nie najlepiej warto je pomalować wcześniej i dopiero wkleić, ponieważ nie są bardzo dobrze spasowane. Właśnie otwory, znaczy są spasowane, ale bardzo płytkie są otwory w kołach i one w ogóle nie możemy sobie tak spokojnie nałożyć, żeby one nie spadały. Więc warto koła sobie skleić wcześniej i też trzeba przy sklejaniu uważać, ponieważ nie ma takich wyraźnych, powiedzmy, otworów i bolców, że te koła idealnie ze sobą są spasowane, że po prostu wkładamy, cyk, sklejone, dziękuję. Trzeba dobrze przymierzyć to wszystko. Tyle jeżeli chodzi o instrukcję. Wywalamy teraz zawartość. Tak prezentuje się zawartość całego opakowania. I tu już widzę, że są nowe ramki, nowe elementy. No i co? Otwieramy sobie folię. Dało radę jakoś? No nie dało rady. Szkoda, że to jest tak zapakowane, a nie na zasadzie takiego zakładanego, przyklejanego. Powiem wam, wezmę to niestety dość brutalnie, potraktuję tą folię, bo widzę, że ona też jest dość pancerna. A można było ładnie zaklejaną torebkę. Wiele ram, tutaj kilka ramek nam się powtórzy. Brakuje mi w tym modelu, bo model jest naprawdę perfekcyjnie wykonany. Brakuje mi tu jakieś elementy, ale nie, to są części ramki, nie żadne elementy ułamane. Brakuje mi tu metalowej lufy w tym modelu. W tym właśnie, w tej koperce znajdziemy kalkomanię, jak i również blaszkę. No i myślę, że teraz trzeba zmienić położenie kamerki. Tak prezentuje się blaszka. Jest ona zabezpieczona obustronnie, oczywiście folią. No i mamy tutaj właśnie to dodatkowe opancerzenie. Mamy tak samo z blaszki wykonane uchwyty do granatników, które wklejamy sobie tu elementy plastikowe. Mamy siatki na wydechy. Co prawda tego kompletnie nie widać, bo on jest pod spodem.
jest niewidoczny, ale w każdym razie mamy tą blaszkę. Tak prezentuje się sama blaszka, jest ona naprawdę bardzo ładnie wykonana i blacha jest, uwaga, dość elastyczna. Nie jest to sztywna blacha, której nie można dopasować, docisnąć powiedzmy podczas sklejania. No i warto mieć jakąś metalową płytkę oczywiście, ewentualnie szklaną, z utwardzanego, już takiego dobrego utwardzanego szkła, żeby spokojnie sobie na przykład bardzo ostrym nożem, ten jest tępy już, bardzo ostrym nożem wyciąć elementy właśnie fototrawione, wycinając na macie modelarskiej może dojść do uszkodzenia blaszki, czyli do wygięcia. Tak prezentuje się kalkomania. Malutka bardzo jest, powiem wam. Nie wiem, czy to aż strach wycinać, czy się nie uszkodzi drugiej. Trochę myślę, że za bardzo to ściubione. Powinien być jednak większy format tej kalkomanii, byłoby wygodniej wycinać, tym bardziej, że są tu tak, nie wiem, czy dobrze będziecie widzieli, tu są takie małe kalkomanie białe i myślę, że jak gdyby to było troszeczkę centymetr na centymetr, po prostu większy ten arkusik i troszeczkę więcej luzu, to by było naprawdę super. Tak prezentuje się właśnie kopertka z blaszkami i kalkomanią. Tu posłuchajcie, już pokazywałem, mamy właśnie peryskop, mamy też tak samo tutaj jak jest kopułka dowódcy, to mamy peryskopy. Niestety nie ma, tutaj częściowo się skleja, jest widoczna, ale powiem wam, że jak się skleje góra z dołem i tu widać to oszklenie, troszeczkę trzeba uważać przy malowaniu. I warto by było sobie to jakoś zamaskować, żeby nie zamalować po prostu tego oszklenia. Mamy tak samo lornetę nożycową. Jest również reflektor, a to nie pamiętam, do czego to było. Powiem wam, w tej chwili nie powiem, a wydłużać w sensie szukania w instrukcji myślę, że nie ma sensu. No i bierzemy sobie kolejne ramki. Tu od razu warto zwrócić uwagę, że mamy też niektóre rzeczy, które się dublują i po prostu trzeba odpowiednio wybrać z instrukcji. Tu mamy kopułkę dowódcy i możemy ją zrobić otwartą. Jeszcze jedna kopułka powinna być. Tu mamy możliwość zrobienia otwartej i tak samo wystawienia nożyc. Mamy kompletnie zamkniętą, jak i również kopułkę, z której mamy otwarty luk, przez który widać właśnie lornetę nożycową. Niektórym może się wydać, że ma bardzo dużo elementów ten model, ale proszę zwrócić uwagę na detal. Jest naprawdę rewelacyjny. Niektóre elementy są, myślę, że przebobrzone. No właśnie, bardzo trzeba uważać na te elementy tutaj. Tu mamy też kilka rodzajów hamulca wylotowego. To jest lufa, którą wklejamy do tych elementów. Tu mamy jarzmo. No i mamy tutaj oczywiście dwa przody. Tutaj właśnie kierowca patrzy. Jedna jest bez wizjerów, druga jest z dodatkowym wizjerem. Tutaj widzimy. Mam nadzieję, że to zwrócicie na to uwagę. Tu mamy dodatkowe patrzołki. To jest płyta osłaniająca strzelcem, włas. Elementy mocowania armaty wewnątrz. Tu mamy właśnie, o rany, jak to się nazywa, tłumiki. Gąsienice, które częściowo montujemy też na pancerzu. Boki góry kadłuba. Płyta tylna, tu montujemy właśnie gąsienicę. Część tak samo, tu jest elementy jarzma, ten element właśnie znajduje się w tym miejscu gdzieś. A to jest płyta górna właśnie kadłuba. Elementy są bardzo dobrze wykonane. Jeżeli chodzi o grubość tych ramki, która trzyma element,
to jest ona naprawdę bardzo cieniutka. Więc istnieje małe prawdopodobieństwo uszkodzenia ramki. I ramka AH, czyli duże A, małe H. I to są właśnie gąsienice, jak i również ogniwa, które naklejamy na obu łukach. I tu trzeba uważać przy naklejaniu, bo może dojść do małego ząga, ponieważ jeżeli źle dopasujemy gąsienicę, dół i górę, która jest delikatnie profilowana, no to możemy się nie wyrobić na łukach. Tu są gąsienice, które właśnie przyklejamy pomiędzy kołem napędowym lub napinającym, a dolnym kołem jezdnym. I trzeba na to uważać. Bardzo delikatne są te ogniwa i też trzeba uważać przy wycinaniu, żeby ich po prostu nie pogubić. Ale tu jest duży plus dla samego mini arta, ponieważ no, jeżeli mamy jakiś... I tak jak właśnie wspominałem, tu trzeba uważać. No i proszę zwróćcie uwagę, naprawdę jeżeli chodzi o gąsienice, są one bardzo ładnie wykonane. Co prawda tutaj, jeżeli chodzi o ten grzebień wewnątrz gąsienicy, no nie mamy tutaj oczek, mamy wszystko jednolite. Ale tak jak mówiłem wcześniej, gąsienica jest bardzo fajnie tak wyprofilowana, czyli tutaj podtrzymana jest kołami nośnymi, a pozostałe delikatnie zwisają. Takich ramek mamy dwie. Kolejna podwójna ramka, ramka A, gdzie są kolejne elementy układu jezdnego, czy też na przykład uchwytów na zapasowe koła jezdne, które montujemy na tyle właśnie pojazdu, na kadłubie. I tutaj mamy koła napinające, elementy gąsienicy, koła napędowe, jak i również koła jezdne. I to jest ta sama ramka właśnie, a propos sklejania tych kół jezdnych. Jak widzicie, tutaj jest taki mały wgłębienie, w który powinien trafić ząbek, który tu się znajduje na drugim kole. Powiem wam, wcelowanie tym ząbkiem w tą ciurkę, o Jezu, załamać się można. Jest ciężko, chyba że tu coś poprawiono, ale wątpię. Ja jednak wolałbym, żeby to mini art jakoś inaczej rozwiązał. Tutaj pokazuję wam właśnie na zbliżeniu dużym. Mam nadzieję, że kamera nie zdurnieje. Jest to po prostu uciążliwe, wręcz bym powiedział upierdliwe. Tu mamy kolejne elementy. Tu mamy jeszcze inne mocowania właśnie dla samych właśnie kół zapasowych. Dobrze mówię? Nie, to są te same, które wcześniej. Mamy tutaj oczywiście koła, na których trzyma się gąsienica. Bardzo ładnie też wykonane elementy z cienkim mocowaniem części do ramki, więc nie ma żadnego tutaj, powiedzmy, problemu przy wycinaniu, jak i również uszkodzenia. Jak się dobrze przyjrzycie, to na bandażach kół jezdnych są napisy, ale nie jestem w stanie ich rozczytać. Są aż tak małe. Nawet korzystając z mojej przyłbicy nie byłem w stanie. Kolejna ramka. Jest to ramka BA. No i tu mamy bardzo dużą taką drobnicę. Mamy między innymi właśnie zakrywki, klapy po prostu do wentylacji silnika. Mamy też, o właśnie, tutaj mamy tak, pętle przede wszystkim do liny, ale uwaga, ten model nie posiada liny. Linę wykonujemy we własnym zakresie. Szkoda, bo powiem wam, że gdyby tu była jeszcze metalowa lufa i właśnie chociażby byłyby te liny, które sobie do tych pętli przyklejamy, to powiem wam, byłoby to naprawdę wow. No a tak jest takie małe wow, maluteńkie.
No i mamy kolejnych bardzo dużo elementów drobnych, więc ten model nie zalecałbym modelarzom, którzy nie mają wprawy, bo po prostu coś ich trafi. Co ciekawego tu jest? Proszę bardzo, to są haki, które przyklejamy na górze kadłuba, tu gdzie załoga przybywa. To, jak się zastanawiacie, co to jest, to są uchwyty do kanistra. Sklejamy dwie połówki kanistra, a to jest ten uchwyt właśnie, że jeżeli dwóch niesie, to ma raz z drugiej strony, jedna osoba bierze po prostu po środku. To są zatyczki do miejsc, gdzie montujemy linę. No i masa drobnicy. Naprawdę jest bardzo dużo drobnych elementów. Tu mamy włas, właśnie, który sobie możemy otworzyć w wieżyczce dowódcy w kopułce. No i masa innych elementów. Tu mamy wyciory, które montujemy na tyle górnego przedziału załogi. Mamy lampki i pewne rzeczy, których naprawdę nie potrafię powiedzieć, do czego to jest na przykład. Nie wiem, czy to nie jest skrzynka, jest ten klocek taki drewniany, na którym stawiamy lewar. Lewar częściowo znajduje się tutaj, ale właśnie jeszcze sobie montujemy. Zwróćcie uwagę, jak jest lewar zrobiony. Tu dajemy jeszcze korbkę. I tu jest masa drobnych elementów, które naklejamy też na przykład na błotniki czy na sam kadłub. Zabawa jest przednia, ale naprawdę trzeba uważać przy sklejaniu. Ja ten model już praktycznie skleiłem. Czekam, wysech już na pewno po farbie podkładowej. No i zaczynam powolutku kolejne etapy. Samo układ jezdny zamontuję na samym końcu, no bo będzie brudzing. Oczywiście jak na moje możliwości. Odkładamy. I kolejna ramka. To jest ta ramka, która się zmienia właśnie. I tu mamy tak, inny tył. No i uwaga, inny rodzaj znowu mamy właśnie rozmieszczenia na błotnikach oraz tu mamy specjalne uchwyty, do którego mocujemy pozostałe uchwyty, na którym wieszamy blachę. Prezentuje się to naprawdę rewelacyjnie. Bardzo ładne, delikatne ryflowanie błotników jest. To są właśnie te uchwyty do zawieszenia bocznych tych fartuchów. Jest odpowiednio, jest bardzo ładnie to wykonane, powiem wam. Razem z wami pierwszy raz oglądam. No i Holender robi to bardzo duże wrażenie. I to jest najciekawsze, że Mini Art ma te same modele w skali 1:35, ale po zmniejszeniu, powiedzmy, co zapewne tak nie było, znaczy było, tylko naprawdę zmniejszyli ten model z 3.5 do 7.2 w ten sposób, że żaden detal nie zanikł, nie zniknął nam, tak, nie rozmazał się. Nie jest to też rozmazane te elementy. Tu jest na przykład, proszę bardzo, siekierka, łopatka, miejsca na pozostałe jakieś elementy, które sobie wklejamy. No wygląda to naprawdę pierwsza klasa. No ale nie ma metalowej lufy. To jest ta ramka z tyłu. Tu mamy też na przykład cęgi. Mamy młotek. To są boki, tył sam praktycznie. Tam widzieliście właśnie te przykrywki na wentylatory na silnik. No i powiem wam, aż się prosi, żeby była możliwość otwarcia chociaż jednej klapy. Ale mogę przeginać. I to jest ramka DA, która właśnie ulega zmianie w zależności od wersji, tak jak ramka CB. No i ostatnia ramka DB, gdzie mamy elementy dolnych części podwozia, kadłuba. Tu mamy boki, spód
i następnie mamy przód, jak i również dopancerzenie. Teraz tak, jak ktoś sobie będzie sklejał, sklei powiedzmy ten element, to jeżeli będzie chciał górę dopasować, to proponuję najpierw przedział dopasować pod błotniki, bo jest idealnie to spasowane, dosłownie tam milimetr, tyci przesunie się góra i będziecie mieli z której strony szparę. Płytę silnikową bym proponował na końcu wklejać. Najpierw po prostu idealnie skleić te elementy. One pasują perfekcyjnie do siebie, a jak będziecie górę sklejać, to proponowałbym sobie najpierw właśnie przykleić, może nie wklejać w błotniku, bo one są właśnie dość bardzo istotne przy sklejaniu. Tu trzeba sobie idealnie spasować właśnie, jak wkleimy ten element, to już wkleimy sobie tutaj, też trzeba uważać przy wklejaniu, to następnie jak mamy, widzicie, tutaj są takie specjalne uchwyty, że dopasowywujemy, bo tam są szpary się tworzą, bo błotnik nie był w pewnych elementach, nie dotykał powiedzmy kadłuba i jak właśnie będziemy górę nakładać, ona ma nam ładnie tutaj wejść, ta góra, i żeby tu nie powstały żadne właśnie szpary. Więc na to trzeba uważać, więc najpierw dopasować i ja na przykład do tego najbardziej lubię używać tego kleju od Amo by Jimeneza. Używam też czerwonego, jak i również mam niebieski, posłuchajcie. Widzę, gdzie ten klej mi wpłynął. Kolorystyka tego kleju umożliwia mi właśnie, że widzę, gdzie klej się dostał, a gdzie jeszcze nie wpłynął. To właśnie jest ten czerwony i niebieski klej. Posłuchajcie, kurczę, to wszystko. Więc model jest naprawdę rewelacyjny. Właśnie tutaj, gdzie to jest? Tutaj jest. I bohaterem dzisiejszego unboxingu był oczywiście Sturmgeschütz 3 Aus G, kwietniowa produkcja od Alketa. Dziękuję Wam za uwagę. Oczywiście wszystkie modele Stugów od Miniartów w skali 1.72 są dostępne w sklepie. Link znajduje się na dole w opisie, albo będzie tutaj widoczny tak samo. Takie okienko się wyświetli. A w lewym górnym i dolnym okienku znajdziecie linki do produkcji lutowej, jak i również marcowej, czyli do unboxingów Stugów z Mini Artu, ale tych wcześniejszej produkcji. Ja Wam dziękuję za uwagę, zapraszam na zakupy do sklepu, pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.